Cześć! Dzisiaj sobie wyjaśnimy, dlaczego fazy są przesunięte o 120 stopni. Na samym wstępie powinniśmy ustalić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć generator jednofazowy, dwufazowy, trójfazowy, cztero-, pięcio-, a nawet sześciofazowy. Również nic nie stoi na przeszkodzie, aby między fazą pierwszą a drugą było przesunięcie np. 60 stopni. A między fazą pierwszą a trzecią na przykład 180 stopni lub 120 stopni. Omówmy sobie kilka przykładów. Na pierwszym miejscu napięcie dwufazowe. Jeżeli nasz standardowy odbiornik zasilimy z jednej fazy, wówczas wydzieli się na nim moc 230 W. Natomiast jeśli fazy będą przesunięte o 90 stopni i zasilimy ten sam odbiornik z napięcia międzyfazowego, wówczas wydzieli się na nim moc 2 razy większa, 460 W. Natomiast jeżeli będziemy mieli układ, gdzie pojedyncze fazy przesunięte są o 180 stopni, wówczas jeżeli będziemy mieli odbiornik podłączony pod napięcie międzyfazowe, może na nim wydzielić się 4 razy większa moc, czyli 920 W. Zwróć uwagę również na to, że jeżeli odbiornikami byłyby cewki silnika, to w prosty sposób można uzyskać wirujące pole magnetyczne. Na przykład jeśli pary cewek przesunięte by były względem siebie o 90 stopni, a tym samym w prosty sposób można by było zbudować silnik elektryczny. Natomiast jeżeli taki silnik chcielibyśmy zasilić z napięcia międzyfazowego, wówczas bez dodatkowych układów nie bylibyśmy w stanie uzyskać wirującego pola magnetycznego. To pole magnetyczne po prostu by pulsowało. Można natomiast by było zbudować silnik, ale bez dodatkowego układu rozruchowego nie bylibyśmy w stanie kontrolować, w którą stronę zacznie się obracać taki silnik. Przeanalizujmy teraz napięcie trójfazowe. Jeżeli pojedynczy odbiornik zasilimy z jednej fazy, wówczas uzyskujemy na nim moc np. 230 W. Jeżeli nasz odbiornik zasilimy z napięcia międzyfazowego, wówczas wydzieli się na nim 3 razy większa moc, czyli 690 W. Natomiast jeżeli naszymi odbiornikami byłyby cewki silnika, wówczas w prosty sposób możemy uzyskać wirujące pole magnetyczne, zarówno dla zasilania fazowego, jak i międzyfazowego. Rozważmy teraz napięcie czterofazowe. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna jak przy napięciu dwufazowym. Jeżeli zasilimy odbiornik z pojedynczej fazy, wówczas na nim wydziela się moc przykładowo 230 W. Jeżeli zasilimy taki odbiornik z napięcia międzyfazowego, gdzie fazy są przesunięte o 90 stopni, wówczas wydzieli się na nim moc 2 razy większa, czyli 460 W. Jeśli natomiast odbiornik zasilimy z faz przesuniętych o 180 stopni, wówczas na takim odbiorniku wydzieli się moc 4 razy większa, czyli 920 W. Również w tym przypadku, jeżeli nasze odbiorniki byśmy zastąpili cewkami silnika, jesteśmy w stanie w prosty sposób uzyskać wirujące pole magnetyczne, a tym samym zbudować silnik elektryczny. Zauważ jedną ciekawą rzecz, że dla napięcia trójfazowego możemy wykorzystać napięcie fazowe i międzyfazowe oraz to, że koszt budowy infrastruktury jest tańszy, bo zawsze możemy prowadzić 3 przewody, a dla instalacji, gdzie mamy napięcie czterofazowe, wymagane by było prowadzenie 4 przewodów. Również dla instalacji trójfazowej w prosty sposób możemy zwiększyć 3-krotnie moc na odbiorniku.
Natomiast dla napięcia czterofazowego możemy moc odbieraną zwiększyć dwukrotnie lub czterokrotnie, ale w tym ostatnim przypadku musielibyśmy zastosować bardziej skomplikowany silnik. I to właśnie względy ekonomiczne przemawiają za rozwiązaniem z napięciem trójfazowym. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na infrastrukturę trójfazową, to zauważ, że pełen cykl, czyli obrót magnesu neodymowego w generatorze, wynosi 360 stopni. Jeżeli te 360 stopni podzielimy przez 3, otrzymamy właśnie 120 stopni. Takie przesunięcie faz jest symetryczne i ma jeszcze jedną szczególną zaletę. Jeżeli zsumujemy napięcia ze wszystkich faz, otrzymamy 0. Oznacza to, że przy budowaniu infrastruktury teoretycznie nie musimy prowadzić przewodu neutralnego. Z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia, jeśli mamy silnik połączony w gwiazdę. Wówczas zwarte blaszki mają teoretycznie neutralne napięcie, czyli napięcie 0V. Zobacz na OPL-kę 1.4. Tam względem właśnie zwartych blaszek mierzę napięcie na pojedynczej fazie silnika. Zobaczmy jeszcze na nasz przebieg napięcia trójfazowego. Odpowiednie kolory na tym przebiegu odpowiadają napięciu powstawanemu w naszym generatorze na odpowiednich uzwojeniach. Zauważ, że wszystkie punkty charakterystyczne danego przebiegu na danej fazie są przesunięte względem innego właśnie o 120 stopni, albo plus 120 stopni, albo minus 120 stopni, gdzie minus 120 stopni rozumiemy jako również plus 240 stopni. Prześledźmy teraz te wszystkie punkty charakterystyczne. Narastające zbocze ma amplitudę 0V dla pierwszej fazy przy kącie 0 stopni, dla drugiej 120 stopni, dla trzeciej 240 stopni. Maksymalna amplituda dla pierwszej fazy jest dla kąta 90 stopni, dla drugiej fazy dla kąta 210 stopni i dla trzeciej fazy dla kąta 330 stopni. Natomiast zbocze opadające osiąga amplitudę 0V dla pierwszej fazy dla kąta 180 stopni, dla drugiej fazy dla kąta 300 stopni i dla trzeciej fazy dla kąta 60 stopni. Natomiast maksymalne napięcie ujemne dla pierwszej fazy jest dla kąta 270 stopni, dla drugiej fazy dla kąta 30 stopni i dla trzeciej fazy dla kąta 150 stopni. Podsumowując, to właśnie względy ekonomiczne decydują o tym, że warto zastosować napięcie trójfazowe symetryczne, czyli takie, w którym kolejne fazy poprzesuwane są o 120 stopni.